Новый микс на вашем любимом радио.
Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, telewizorku. Chyba pora już zaczynać. Już dzieciaki uśmiechnięte, już wesoła każda mina. Dzień dobry, witam w ten przepiękny czwartek, godzina 8:01, 29 lutego. Kurde, coś miało być 29 lutego. Nie pamiętam, kurwa, znowu o czymś zapomniałem. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam serdecznie klasę czatującą. Witam Arturo D, witam Rollera, który donosi, że Biedronka przygotowuje się do strajku, że chcą podwyżek, lepszych grafików. Petycja poszła do Polski i do Portugalii, nawet pracownikom przeszkadza syf w Biedronce. To dobrze, znaczy dobrze, że przygotowuje się do strajku. Ciekawe, jak to wpłynie na wojnę między Lidlem a Biedronką w komunikatach marketingowych. Dzień dobry Devan Kevan, dzień dobry Emmet, dzień dobry Melvin 161, dzień dobry Radosław Langner, który mówi, że następny taki poranek za 4 lata. No właśnie, bo jest 29 lutego. Roller mówi pierdolnij basem synu. Cześć Poladroid, cześć Joanna Alabaster, cześć Kutabaniarzy, cześć Roller, to mówiłem. Radziu Jankowski, dziwny pies, zdrówka życzę i udanego L4 i Last Epoka. Siema Drakana, siema Kufelek, Kufelek X, siema Bartolomeus, siema Pola Lola, siema Kimmer, siema Miłosz K0, KO, siema Punkrock Polska, a nie, z Punkrock Polska się nie witamy, bo się nie żegnaliśmy, okej. Siema Bartkam, Anarki Dusza, Twaszkie, który mówi, że w Polsce nadal słabo. Ja pierdolę. W Polsce jak w lesie, kurwa. Nie, w Polsce jak w chlebie obsranym gównem. Siema Patryk, siema Marysia, siema Emmet, Żubrze, widziałeś BBC z Biejat, Morawieckim, Bosakiem i gościową Jaki BBC? W sensie BBC angielskie, BBC brytyjskie, BBC? Jeśli tak, to nie widziałem. A jeśli to jakieś inne BBC, to też nie widziałem. Ej, słychać to przez głośniki, a nie na streamie, co? Jakie echo? Dlaczego echo? Mogę się podgłośnić, bo tu piszecie mi, że za cicho coś jest. To ja się podgłaśniam w takim razie. Tu dam sobie 75, teraz powinno być trochę głośniej. Siema Karol Losowy Ciąg Cyfr. Siema Mondrian Atawic. Bo słuchawek nie mam. No to co, że nie mam słuchawek, ale... Aha, czekajcie. Teraz będzie dobrze. I tu też dam sobie na 75%. O, i teraz będzie dobrze. Siema Mądry Natawic. Twaszkie mówi, że Szymon Hołownia jechał na wiec wyborczy samochodem SOP-u? Wow, dobrze, że nie jest spis, bo miałby złą opinię, no bez kitu. Siema Dźwiedziu. Siema Red Piper. Siema Potężna Spółdzielnia Pączków z ananasem. Siema Tadek SLU. Siema, już wszystkich przywitałem chyba. Ada Destriga siema, Marcin Tutunik siema. Siema. Marysia, znowu mnie obrażasz. Siema wszystkim.
Czy kogoś jeszcze nie przywitałem? Siema Kudłaty. Kudłaty to ja, przepraszam. Siema Alicja ING i również miłego dzionka i smacznej kawusi. I pamiętajcie, żeby kupować w lewackiej szmacie. I testo jeszcze raz? W takim razie? Proszę bardzo. Ja pierdolę. W Polsce jak w lesie, kurwa. Nie, w Polsce jak w chlebie obsranym gównem, kurwa. Bo jajco, Marysia, bo jajco. A propos jajec. A propos jajec. A propos jajec, to Jakub Żulcz. Nie. Słuchajcie, przeczytałem wczoraj na przeklętym portalu, że kiedyś oznaczano Jakuba Żulczyka pod każdą głupotą Andrzeja Dudy, a teraz pod każdą głupotą Jakuba Żulczyka jestem oznaczany ja. I bardzo mi się to podoba. Chcę być człowiekiem, który zaszczuje Jakuba Żulczyka. Mam taki... 7 minuta, no wiem, szybko poszło, przepraszam, siebie głównie. Chcę zostać zapisany w historii jako ten człowiek, który zaszczuł Jakuba Żulczyka. Dzisiaj jest spotkanie z Jakubem Żulczykiem i tutaj bywał czasami z nami taki Kamil, który pisał na czacie, żeby sformułować pytania na to spotkanie i ja muszę to zrobić w końcu i muszę mu to dzisiaj wysłać. Słuchajcie, ja mam lepszy pomysł w ogóle, bo nie wiem czy wiecie, siema Mateusz Noga, nie wiem czy wiecie, w znajomych na fejsie, jeszcze sprawdzę tylko czy to jest nadal aktualne, mam różne osoby foliarskie, na przykład Joannę Rajską z kanału Gaja TV, Gaja? To było Gaja? Kurwa, nie pamiętam, nieważne. Stanisława Milewskiego, którego kojarzą wszyscy ci, którzy oglądali streamy foliarskie, gilotynowe. Stanisław Milewski to jest człowiek, który opowiadał o kosmicznej bitwie. W 2019 roku się odbyła ona, ale oprócz tego typu person, siema Żaba Morton, oprócz tego typu person, to mam jeszcze Roller mówi wiejski zoomowany, coraz czas na Żulczyka. U obu mam bana na tym przeklętym portalu, więc może być ciężko. Czy ja mam dalej w znajomych? Bo zobaczmy, znajomi Żul. Kurwa, nie mam już, ty. A miałem Żulczyka w znajomych, no. Jasny puzon. Ale szkoda. A nie wiem w ogóle dlaczego, no nie? Nie wiem dlaczego, ale wiem, że miałem. Jakub, po Jakubie poszukamy. Też, no nie. Usunął mnie ze znajomych, słuchajcie. No to chuj. Sanjay nie mam. Czyli Facebook to twój taki Pokédex. Trochę tak. Usunął mnie ze znajomych, patrzcie, no. Szkoda, bo liczyłem na to, że napiszę do niego po prostu wiadomość prywatną i zaproszę go do opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym Gilotyna i porozmawiamy o polityce, o społeczeństwie. Nie stanie się to, także to jest moja zapowiedź gościa, który nie pojawi się w opiniotwórczym programie o charakterze egalitarnym. Także mogę wam już oficjalnie powiedzieć, Jakub Żulczyk w Gilotynie nie pojawi się. Marysia, ty tak lubisz gnębić ludzi, widzę. Od razu gnębić. Może jest to trochę toksyczne, to prawda, ale kto nie jest toksyczny w ogóle? Kudłaty, w Gdańsku ostatnio jestem i Bastion Żubra zdobyłem. Bardzo ładnie było, nikt nie przepraszał. Co jest z Bastionem Żubra w Gdańsku? Odcinek serii Lost Media, mówi Drakana. No tak, to jest właśnie ten klasyczny odcinek Gilotyny, który kojarzą najwierniejsze osoby widzowskie, który się nigdy nie odbędzie. Nie to, że się nie odbył, on się nigdy nie odbędzie.
Ja w ogóle też liczyłem trochę na to, że może gdybym do niego napisał, że nie skuma, że to ta sama osoba, ja tu i ja tam. Karol, losowy ciąg cyfr, ale serio mnie to trochę odrzuca w żubrze, w sensie ta lekka toksyczność. I ja to rozumiem. Jakby mnie też, uwierz mi, Karolu. Pewnie telefoniczna próba pranku na biskupie, czy tam sekretarzu biskupa, też się w to wpisuje. Pankrok Polska, Paulina Matysiak i Cieszyński liby się zesrały. Ej, no tak, to było zajebiste, że ktoś opublikował zdjęcie Pauliny Matysiak z komisji sejmowej do spraw Newagu, gdzie siedzi Paulina Matysiak obok chłopa z PiS-u, tylko że zdjęcie jest wykadrowane, bo obok Pauliny Matysiak siedzi po drugiej stronie chłop z Platformy i kurwa, ludzie zobaczyli wykadrowane zdjęcie i się zesrali, że razem znowu spis. Ja pierdolę, jakie to jest... Ja pierdolę. W Polsce jak w lesie, kurwa. Nie, w Polsce jak w chlebie obsranym gównem, kurwa. Tyle mam do powiedzenia. Karol, losowy ciąg cyfr, no co ci mogę powiedzieć? Co ja ci mogę powiedzieć, no? Nic z tym nie zrobimy. Znaczy, może zrobimy. Może kiedyś, może niedługo, może kiedyś przestanę taki być. Emmet, dla obrońców pedofilii to możesz dla mnie być nawet full toksyczny, a dla pisarzy głosujących na trzecią drogę, kreujących się na lewicowo-liberalnych, intelektualistycznych influencerów. Cześć Kacper Czerwonka. Cześć Skowy 44. Cześć Marcin Gajda. Cześć wam. Cześć. Matchm donosi, że łapek w górę nie dajecie. Anarchidusze, czy wykorzystywanie AI, by zrobić głos nieistniejącego testowirona jest usprawiedliwione? Moim zdaniem tak. Tak jak mówi Marysia, gdyby było inaczej, to Bóg by inaczej świat stworzył. Roller, jesteś po 30, to nie zmienisz się już za bardzo. Wyłysieje i przytyje jeszcze. Więc coś się tam zmieni, no nie? 6 Krzysztof Wójczek i Misza Miszka. Cześć Jodenstein. Słuchajcie, chciałbym się z wami obejrzeć jeden filmik, a w zasadzie jego fragment, którego nie oglądałem do tej pory, ale to potem. Słuchajcie, jest taka pani, Olga Gitkiewicz się nazywa, no nie? I Olga Gitkiewicz jest reportażystką, pisarką. Pisała współtworzyła między innymi książkę Ludowa Historia Kobiet. Emmet mówi, że może schudnę. Może kiedyś zacznę uprawiać sporty znowu. Ale by było. Kosmiczna ekspedycja Kuba siema. Dzień dobry, co dziś robimy? No, właśnie nie wiem jeszcze za bardzo, co dziś robimy, no nie? Ale na razie jesteśmy w temacie Olgi Gitkiewicz, a w zasadzie tego, o czym Olga Gitkiewicz doniosła na portalu społecznościowym facebook.com. Cześć PNN. No i to Olga Gitkiewicz jest też z Polskiej Szkoły Reportażu. Polska Szkoła Reportażu jest dosyć blisko Agory, w sensie nie jest z nią połączona jakoś formalnie, ale osobowo, personalnie się tam ludzie przenikają między Wyborczą a Polską Szkołą Reportażu, o czym można było się przekonać w kontekście inby o Kąckiego. Gdzie to jakby z Polskiej Szkoły Reportażu wyszła iskra kancelująca Kąckiego. Jeszcze zanim jego ofiara ujawniła, że
walił konia w jej obecności. No i ta Olga Gitkiewicz napisała na tym portalu facebook.com, kojarzycie może, taki emerycki portal społecznościowy. Wojtek, kiedy siłka razem? Czy wtedy będziemy silni razem? Jak pójdziemy na siłkę razem? Olga Gitkiewicz ujawniła, że Wyborcza zwolniła dział korekty zwolniła Wyborcza. I słuchajcie, kiedyś było coś takiego jak luddyzm, no nie? I luddyzm, no to jest taki ruch pracowników, mówiąc w dużym skrócie, który sprzeciwiał się technologizacji i rozwojowi technologii i czasami skupiał się na fizycznym niszczeniu maszyn produkcyjnych we wczesnych latach kapitalizmu. I dzisiaj, kiedy mówi się o luddystach, to raczej mówi się z takim pobłażaniem, że o, patrzcie, jacy debile to byli i chcieli powstrzymać postęp. A moim zdaniem powinno się to trochę zweryfikować i raczej mówić o luddystach dzisiaj powinniśmy jako o ludziach, którzy słusznie mieli słuszne obawy co do postępu technologicznego i tego, że raczej zabierze im pracę niż ułatwi im pracę. No właśnie, sprzeciwiał się niszczeniu ich pracy przez magnatów wykorzystujących maszyny. I tak ja bym do tego chciał podchodzić, ale niestety w jakimś takim publicznym dyskursie, czy nawet w szkołach, raczej mówi się o luddystach jako o tych durniach, co chcieli zatrzymać postęp. I myślę, że dzisiaj jakby obecność AI na rynku pracy, historia luddystów jest zniuansowana, warto doczytać. No każda historia jest zniuansowana. Ja mówię o tym, jak jest powszechnie odbierana, no nie? I dzisiaj właśnie obecność AI na rynku pracy mogłaby pomóc to zweryfikować. Czy pomoże? Nie sądzę. Natomiast to, że Wyborcza zwalnia cały dział korekty Wyborcza, której, przypominam, hasło wyborcze i na mnie jest wszystko jedno. Jest śmieszne i straszne oczywiście, bo pracę straciło z dnia na dzień ile ludzi straciło pracę? Zaraz wam powiem. Wirtualne media piszą. Pod koniec stycznia Agora poinformowała o zakończeniu negocjacji w sprawie warunków zwolnień grupowych. Z pracą pożegna się 180 osób, 150 osób z Gazety Wyborczej i 30 osób z Gazeta.pl. Zwolnienia potrwają od 12 lutego do maksymalnie 31 marca. Wedle szacunków firmy redukcja zatrudnienia ma kosztować około 10 milionów złotych. No ale rozumiem, że w dalszej perspektywie no, będzie to jakaś oszczędność, no nie, na pracy tych osób. Słuchajcie, rezygnowanie z korekty jest głupie na wielu osobach. Cześć dziewic. AI i automatyka, gdyby była w własności państwowej, mogłaby generować zyski dla ludu. To prawda, ale no państwo abdykowało, jeśli chodzi o rozwój technologiczny i postęp. Nie tylko polskie państwo w ogóle. Wiecie, wczoraj, jak rozmawialiśmy sobie z Iwo Augustyńskim,
to ja pod koniec rozmowy powiedziałem o Bertrandzie Russellu. Bertrand Russell, przypominam, w latach 30., siema Chester, w latach 30. Przewidywał, że postęp technologiczny tak bardzo pomoże nam w pracy, że będziemy musieli pracować coraz mniej i miał jakąś tam wizję tego, że w ciągu kilkudziesięciu lat będziemy musieli pracować już tam po kilka godzin dziennie. No i co? I gówno. Jakby czas pracy się nie zmniejsza, się nie skraca. Więc no nie, postęp technologiczny raczej nie sprzyja ludziom, choć lubimy tak o tym myśleć, ale dopóki jest w rękach prywatnych, to tak nie będzie. I no ostatnie dekady dobitnie to pokazują. Cześć Chris Dobbs 97. A poza tym na tym etapie zostawiajcie zostawiajcie ławki, kurwa, Boliński, weź ty się obudź dzisiaj. Zostawiajcie łapki w górę pod streamem na YouTubie, ponieważ łapek w górę pod streamem na YouTubie jest bardzo mało, z tego co donoszą mi moje wiewiórki. Zostawiajcie też na Twitchu coś tam, co się zostawia na Twitchu. Punk Rock Polska, postęp techniczny wszędzie się wyżera, łatwiej dzisiaj żyć, łatwiej też umierać. Nowoczesna ludzkość chora i zmęczona, nowoczesna ludzkość nowocześnie skona. Bardzo ładne, nie znam tego. Cześć Adam Kościelak. Dzień dobry, spóźniłem się, bo nie mogłem jechać na bombach jak Szymon Hołownia. A tak naprawdę to spałem. Usprawiedliwiam. Więc słuchajcie, no rezygnowanie z korekty, mimo tego, że AI może ci poprawić przecinki, jest obniżaniem jakości pracy redakcji. Aczkolwiek no wyboczy to i tak różnie bywa, no nie? To nie jest tak, że AI może już teraz robić ci korektę. To nie jest tak, że... Znaczy może, no nie, ale ona będzie gorszej jakości. Poza tym nie będzie standaryzowała rzeczy. Korekta też ma tego typu znaczenie, że standaryzujemy pisownię, bo nie wszystko jest jednoznaczne, jak to się pisze i pewne rzeczy powstają przez uzus. I korekta jest takim narzędziem, które gdzieś ten uzus ustandaryzowuje. O, Roller mówi o tych konfederatach, to też sobie zobaczymy za chwilę. Ale to potem, to mam 2 filmiki dzisiaj do obejrzenia. Więc tak, no, rezygnowanie z korekty, oprócz tego, że jest zwalnianiem ludzi na ślepo, na oślep, jest też obniżaniem pracy redakcji. To nie jest tak, że też dziennikarz może i powinien sam poprawiać swój tekst, bo nigdy nie zrobi tego, znaczy nie nigdy, no tendencja jest raczej taka, że nie zrobi tego tak dobrze jak korektor czy redaktor, no ale to trochę dwie inne sprawy. Jednak to spojrzenie z dystansu jest istotniejsze niż spojrzenie tego, kto ten tekst pisał. Więc teraz w jeszcze słabszej pozycji będą osoby, które chcą dziennikarzami zostać i te teksty, które będą gdzieś tam wysyłać, już też muszą poprawiać same. Znaczy i tak pewnie jak wysyłasz tekst, kiedy chcesz gdzieś się dostać, to i tak wiadomo, że najlepiej, żebyś jak najlepiej poprawiła go sama, ale no nie, no zwalnianie korekty jest głupie na tylu poziomach, zwłaszcza całej korekty naraz, że nie ma to sensu. Korektor to jest zupełnie inny zawód niż dziennikarz. I jest to zawód zdecydowanie potrzebny.
A jeszcze osobnym zawodem jest redaktor. Lukix, po co korekta mi tu podkreśla na czerwono i wiem, że źle, dokładnie. Ej, dobra, słuchajcie, a propos zwolnień, czas na filmik. Słuchajcie, jest taki recenzent growy na YouTubie. Ja go oglądałem kiedyś, ale tak jednym okiem gdzieś tam leciał w tle. Cześć Jakub Sowa. Jest to recenzent, który... Kurde, zawsze miał bardzo optymistyczne podejście do świata gier. Wszystko mu się podobało. Był jak Peanut Butter z Jacka Horsemana, tylko gorzej. Bo Peanut Butter w końcu zostawał zniuansowaną postacią, a ten jest postacią niezniuansowaną. Wszystko mu się podoba. Wszystko jest super. Najgorsze jest to, mamy urodziny na czacie. Kto ma urodziny kto ma urodziny na czacie? Kto ma urodziny na czacie? Proszę mi powiedzieć. Cześć, urodzinowa osoba. Kto ma urodziny? Kto ma urodziny? Przyznawać się. Dziewicz mówi, dawno temu wydawnictwa nawet duże jak PWN zastosowały tę samą taktykę oszczędzania i pozbyły się korektorów, odbiło się to im czkawką i wróciły do zatrudniania korekty. Wiedźma, 100 lat i Anarkidusza ma imieniny jutro, a to jutro. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech jej gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. A kto z nami nie zaśpiewa, niech pod stołem zaśnie. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. No i ten youtuber, słuchajcie, tak, był zawsze bardzo taki pozytywny, wszystko mu się podobało, no nie? I podobał mu się Diablo 4, podobał mu się StarCraft, nie StarCraft, Starfield mu się podobał. Gry bardzo źle przyjęte potem przez graczy. Gry, które zbierały pozytywne recenzje u wielu twórców internetowych, ale potem te recenzje trochę nie wytrzymywały zderzenia z rzeczywistością. I no on jest też zbyt pozytywny. I ja nie mówię, że te recenzje były opłacone czy coś, ale nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że jest to recenzent, który nie jest po stronie konsumenta, nie jest po stronie odbiorcy, a jest po stronie dużych wydawców, dużych tytułów. Duzi wydawcy wydają duże tytuły i dobrze jest, jak się o nich dobrze mówi. No i po tych recenzjach Diablo i Starfielda jestem o tym przekonany, że jestem po tej stronie i od dawna go już nie oglądam. Natomiast wczoraj Krzysztof z Discorda, Krzysztof chyba nas nie ogląda, a czy mnie, a przynajmniej na żywo, a może i w ogóle. Wcale nie odbieram tego osobiście, jako potwarz. Podesłał mi tego chłopa, bo ten chłop od gierków poruszył temat zwolnień w branży gier. Odcinek też jest. I nie wiem, czy puszczać cały, bo on jest tutaj podzielony na Switch, bo to nowe Pokemony, branża się zwija, Helldivers 2, bla 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 bla. Obejrzymy tylko wstęp, jeśli będzie ciekawy, i branża się zwija, bo to chyba będzie o zwolnieniach kilka minut.
Zagrajnik TV. No Ściszam wiecie, go trochę. Nie będę tego mówił, bo wiem, że niektórzy nie lubią, okej? Powodzenia, Roller. Są osoby, które narzekają, kiedy mówię to słowo, bo czuję się obrażony, a przede wszystkim ich to nie bawi. Głównie Krzysiek. Nie, żebym kogoś wskazywał palcami, ale głównie Krzysiek Nie Zbychu, nie Zasrajnik, tylko Sprzedajnik TV. uważa, że to nie jest śmieszne. To nie są żarty. Opóźnił! Bez kitu, bo naprawdę, to nie jest śmieszne. To nawet nie jest żart. To po co ja wyglądam? No właśnie Emmet myśli Popowi się Starfield podoba, ale właśnie tak podoba i nie podoba jednocześnie z tego co pamiętam. A Misty Pop jest wielkim fanem gier Bethesdy, Skyrima przede wszystkim, no nie. Czy będą take'i na poziomie Kiszaka? Nie wiem, zobaczymy. Mówię to słowo, nie? W sensie, to głupie. Ale stało się już świeckim zwyczajem na Zagrajwikach dawno temu, a że jest to no 2 albo 3, no dzisiaj poszedłem na łatwiznę, bo jako się rzekło, wybrałem ich więcej. Dobra, jebać ten wstęp. Znowu się wycwanił, co? Gdyby team odpowiedzialny za Zeldę właśnie na przykład, Co jest? Urwało mi od internetu. Ty, co jest, kurwa? Branża gamingowa, Big Developing sabotuje mi streama. Co jest, kurwa? odcinek też jest. Sony zwolniło 900 osób. Tego typu newsy chyba ostatnio nie robią już na nikim wrażenia, dlatego że Ale jak spoważniał nagle, co? Jak spoważniał nagle, podgłaśniam go. ciągle słyszymy ostatnio o tym, że wielkie firmy zwalniają Kurwa, łysy z wąsem, ale przypał. wielkie liczby ludzi. I niektórzy uważają, że to oznacza, że branża się zwija, że Nie będzie już gier. Nie będzie już gier, to koniec. Nie będzie, branża się zwija, nie będzie gier. Nie będzie gier. branża gier dotarła do ściany i teraz będzie już tylko gorzej. Najwyraźniej gry w ostatnim czasie nie sprzedają się tak dobrze, jak sprzedawały się wcześniej, ale Nie. Jest ich za dużo, po prostu. no właśnie, mam wrażenie, że nie dotyczy to gier tak generalnie, a pewnych określonych gier, bo z jednej strony słyszymy o tych zwolnieniach, z drugiej w ostatnim czasie pobitych było mnóstwo rekordów związanych ze sprzedażą gier, z liczbą W poprzednim roku. Jak myślisz dlaczego? graczy grających jednocześnie i o ile jedne firmy notują straty, inne notują rekordowe zyski. Taki na przykład CD I taki jest rynek, no. Rynek weryfikuje. Nie robię już na nikim wrażenia, bez skitu, dobrze. Celne zauważenie, Rozpądek. Naprawdę on dał 10 na 10 Skull and Bones? Ja pierdolę. Serio? Wow. Wow. Słuchajcie, ja narysuję kontekst, ok? Skull and Bones to jest gra, która wyszła niedawno, dużej korporacji Ubisoftu, spędziła w produkcji bardzo dużo lat i w zasadzie jej historia jest taka, że pewnie byłaby zawieszona, gdyby nie to... Aha, nie dał. A, daj, tam jest napisane, daj 10 na 10 Skull and Bones, dobrze, przepraszam, nieważne. projekt Red dla odmiany, w momencie kiedy Nie były było ostatnio tematu. ogłoszenia o innych wielkich zwolnieniach w innych firmach, zakomunikowała, że ona wręcz zatrudnia nowych ludzi. Więc daleki Wow. byłbym od tego, że tego typu doniesienia, że Sony zwalnia prawie 1000 osób, oznaczają rychły upadek branży. W moim Upadek branży będzie, koniec, to jest koniec, nie ma gier. Nie będzie w co grać od jutra, ogłaszam oficjalnie. opinii branża ma się dobrze. Powtarzam to Aha. za każdym razem, wiem, że niektórzy uważają mnie za przesadnego optymistę, ale mam Ja jestem taki optymista, wiecie. Branża ma się dobrze, ludzie zwalniają. Co to znaczy, że branża ma się dobrze? No branża ma się dobrze, będzie miała się dobrze, jest gigantyczna i generuje ogromne zyski. Nie ma czegoś takiego jak upadek branży, debilu jebany. poczucie, że branża ma się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo w 2023 wyszło w kurwę gier i to często dobrych gier, też mniej dobrych, jak Starfield i Diablo 4.
biorąc pod uwagę duże tytuły. I właśnie dlatego, że w 2023 branża urosła niepomiernie na skutek boomu pandemicznego, teraz są masowe zwolnienia. Czego nie rozumiesz? Pało jebana. Przepraszam za toksyczność. Nigdy jeszcze nie było tak dobrze, zarówno dla twórców, jak i dla graczy, mam poczucie. To oczywiście nie oznacza, że każda gra jest dobra, że każda gra Wójczak nie lubi, jak ktoś dyskutuje z argumentem, którego nie ma. No, bez kitu. Branża upada. Nie, słuchajcie, branża nie upada. Co za bzdura. Nikt nigdy nie powiedział, że branża upada. Co to znaczy, że branża upada? Co to znaczy? No właśnie, Drakana mówi, wyszło w kurwę gier, ale jak się sprzedały poszczególne gry, zwłaszcza od studiów, które właśnie zwalniały. musi podobać się każdemu, ale powtarzam to za każdym razem, nigdy jeszcze nie było tak wielkiego wyboru. Nigdy jeszcze Słuchajcie, branża ma się dobrze, bo mamy dużo gier. Koniec. nie było tak wiele możliwości. I chyba nigdy jeszcze nie było tak wielu świetnych gier każdego miesiąca, bo gier powstaje tylko więcej i więcej. Ten chłop dosłownie, kurwa, gra w reklamie. Całe życie. Marcin Gajda, chłop dostaje gierki do recenzji za free, więc się chwali. No właśnie, mi się wydaje, że nawet te jego optymistyczne recenzje gier, które później zostały przyjęte chujowo, są słabe, nawet nie dlatego, że są jakieś tam opłacone. Tylko, że on po prostu wie, gdzieś tam podświadomie, mniej lub bardziej, że w jego interesie, jakimś tam interesie, jest raczej trzymać sztamę z wydawcami gier, no nie, niż nie trzymać. I tyle. Dobrze mówisz, Subarzak, jak jest tak wiele gier, to gdzie jest Half-Life 3, ja się pytam. I zawsze w tej olbrzymiej liczbie trafią się oczywiście jakieś krapy, trafią się przereklamowane średniaki typu Skull and Bones. Ostatnio zrobiłem na to materiał. No, na szczęście, chociaż tyle, kurwa. Zapraszam to zobaczenie, że ktoś jeszcze nie widział. Ale też trafi się mnóstwo świetnych gier, czy to ukrytych perełek, czy po prostu dobrych, głośnych gier, które tak były zapowiadane i takie właśnie się okazały. Jednakowoż fakt, że tak wiele firm ostatnio zwalnia tak wielu pracowników, w mojej opinii oznacza, że w branży następują zmiany. Why people? Dlaczego ludzie? Kurwa, the mankind was a mistake. Kurwa. Jedna z nich pewnie wiąże się oczywiście ze zmianą dynamiki rynku po olbrzymim zainteresowaniu grami w czasie COVID-u, kiedy ludzie No, słuchajcie, nie jest tak źle, widzę tutaj. Poladroid, Żuber, a jak moja gierka wyjdzie, to zagrasz? I czy jak dostaniesz za friko, to pochwalisz? Pewnie, kurwa. Pewnie. Będę nieobiektywny, bo cię lubię, Pola, ale tak, no, tak. siedzieli w domach i grali, to pewnie ma wpływ, że teraz sytuacja troszkę wróciła do normy Pewnie tak, i no. znowu mniej osób gra niż wcześniej. Natomiast myślę, że drugą sprawą jest to, o czym póki co chyba nikt nie chce głośno mówić, a na pewno już zaczyna mieć to jakiś wpływ na to, jak O. gry powstają. No i Nikt nie chce o tym głośno mówić, ja wam o tym powiem. Słuchajcie. że potrzeba do tego mniej ludzi, czyli rewolucja AI. Zauważcie, że mało kto przyznaje się obecnie głośno do tego, że wykorzystuje AI do tworzenia swoich gier. Wręcz jeżeli ktoś zostanie na tym przyłapany, no to raczej jest piętnowany, ale mam wrażenie, że cała branża wie już o tym, że niedługo cała ta rewolucja wpłynie także na proces powstawania gier. I jeżeli już po cichu narzędzia AI nie są wykorzystywane i właśnie to między innymi nie ma wpływu na to, że potrzeba troszkę mniej ludzi. A jeżeli jeszcze to nie następuje, bo to tylko są moje domysły, to myślę, że no, w najbliższym czasie będzie następować. Więc jeszcze więcej osób w dużych firmach może stracić pracę i jak zwykle, kiedy pada temat AI, no to mówimy o tym w kontekście zagrożenia. To jest oczywiście zagrożenie dla wielu osób, które powiązały swoją przyszłość z branżą gier. Mam jednak takie poczucie, że AI zabierze twórcom gier taką, póki co, na tym etapie, najbardziej podstawową pracę, najbardziej mrówczą pracę, która spowalniała w szczególności powstawanie dużych gier, natomiast cały czas będzie Żaba Morton, Violation zrobił w końcu dobrego Saints Row i już nie istnieje. Ten ostatni Saints Row był dobry? Bo też widziałem, że raczej recenzje zbierał kiepskie, ale jak mówisz, że dobry, to ja jestem skłonny nawet go spróbować, bo przyjął się i sprzedał na tyle kiepsko, że był już rozdawany przez Chińczyków za darmo.
potrzeba tych ludzi kreatywnych, którzy mają pomysły, którzy mają największy talent, którzy po prostu chcą coś graczom przekazać. Więc tak sobie myślę i przy okazji taką mam nadzieję, że duża część z tych osób, które zostały pozwalniane, znajdzie zatrudnienie w innych miejscach. Bo tam, gdzie jedna O, jaki miły jesteś. firma zwalnia, tnie koszty i restrukturyzuje, tam inna firma jest na fali i potrzebuje właśnie nowych ludzi. Całe szczęście akurat, że jeżeli chodzi o game dev, to jest to taka branża bardzo międzynarodowa, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś jest gotów przeprowadzić się do innego kraju nawet, żeby tworzyć gry i dalej realizować swoją pasję, to z reguły gdzieś tam zawsze praca na niego czeka. Słuchajcie, przeprowadzajcie się do innego kraju zamiast siedzieć na bezrobociu. Kurwa, czy wy jesteście leniwi i roszczeniowi, czy kurwa jesteście rzutcy? Jak jesteście rzutcy, to się przeprowadzajcie do innego kraju, do chuja. Kurwa, mądrego tutaj posłuchać dobrze, co? Dziękujemy za ten ekspercki głos w twoim domu. Kurwa, jak mnie triggeruje takie pierdolenie. Jezus Maria. Jak mnie triggeruje takie kurwa chłopsko-rozumowe pierdolenie. Gdzieś tam zostawiające na dalszym planie, albo nawet na zerowym planie aspekt czysto ludzki. Co to znaczy, że kurwa branża upada? Co to jest za pierdolenie? Co to znaczy, że branża ma się lepiej niż kiedykolwiek? Branża, czyli kto? Czyli co? Kurwa mać. Ja pierdolę, miałem się karmić waszym gniewem, a nie kurwa swoim własnym. Do chuja wafla. Kurwa, jak nie masz... Kurwa. Dobrze mówisz, Marcin Gajda. Jak wyjebali cię z roboty w game devie, to masz proste rozwiązanie. Zmień swe życie, zmień swe życie. Chyba głośno, co? Zweryfikuj swe okrycie. A chyba głośno było, co? Cześć, ja muszę zrobić jedną próbę. Muszę coś ściszyć. To spróbuję ściszyć. I teraz puszczę jeszcze raz Bogumiła i mam nadzieję, że będzie ciszej. Uwaga, uważajcie teraz, uważajcie teraz. Uważajcie teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. Zmień swe życie, Kurwa. zmień swe życie. Zweryfikuj swe okrycie. No to nie wiem, kurwa, no to nie wiem. Zagrajnik gadał na końcu Anarkidusza, że ma nadzieję, że ludzie znajdą pracę i że branża jest bardzo międzynarodowa i jak ktoś może się przeprowadzić do innego kraju, to sobie poradzi. Ej, dobra, zrobimy jeszcze inaczej. Nie, nie zrobimy inaczej. Kurde, dobra, nieważne, chuj w tę głośność. No i słuchajcie, przypomina mi się Wojtek Kardyś. Przypomina mi się Wojtek Kardyś. Wojtek Kardyś to jest taki internetowy ekspert od internetu. Taki ekspert, taki kurde ekspert od bycia ekspertem w internecie, taki kurde sławny internauta, taki od marketingu trochę, taki ma tam jakieś unijne certyfikaty eksperta od eksperckości w sferze ekspertów w internecie. No i tam taki, że trochę technologię, trochę coś tam, taki, trochę tego, trochę tamtego. I Wojtek Kardyś, ostatnio widziałem go w jakiejś śniadaniówce. I Wojtek Kardyś jako ekspert od technologii internetu mówił o AI. Poladroid, tak, ekspert w sensie mądrala, tylko zawodowy. I mówił o AI. I
że no z tym AI to tak naprawdę no zależy jak to wykorzystamy. Może być tak, że AI wykorzystamy dobrze, a może być tak, że AI wykorzystamy źle. A czas pokaże, a ja jestem optymistą, proszę państwa. Oni zawsze kurwa mówią to samo. Ja pierdolę. Słuchajcie, no nożyczkami też można zabić. No, dynamit też mogliśmy wykorzystać tak. Mogliśmy wykorzystać srak, no. Proszę Państwa, rozszczepienie atomu też mogliśmy wykorzystać tak, mogliśmy wykorzystać srak. No, kurwa mać! Po prostu takich ludzi to bym stawiał w jednym szeregu, kurwa, pod ścianą, przechodził obok nich i robił samerdakę każdemu. Samerdakę. Wojtek, sąsiedzi przyjdą jak będziesz krzyczał. Nie przyjdą, ja tu jestem od wzywania pał do sąsiadów. Nikt nie przyjdzie. Tak, nie wszyscy brzmią jak Zenek Martyniuk. No tak, jasne, jasne. Tak, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. O, zdenerwowałem się. Czy to potrzebne? Czy to konieczne? Nie wiem. Z takim temperamentem ekspertem nie zostaniesz. Ja mogę być ekspertem od robienia samerdaki tym ludziom wszystkim, kurwa. Misza Miszka nie wszyscy z samerdaka? Samerdaka to jest bardzo bolesne. Bardzo bolesne to jest. Samerdakę, no nie chciałbyś, żeby ci zrobili samerdakę, no nie. Może być tak, może być tak, albo może być inaczej. Dane do faktury za ekspertyzę prześlę mailem, dziękuję bardzo. Dokładnie, Poladroid. Jeszcze trzeba dodać, że ja jestem optymistą, ale ja jestem optymistą. Kurwa, optymiści za gadanie w telewizorze, że są optymistami. Kurwa. Pierdolony, jeden z drugim. Kurwa, chłop z telewizora, jebany. Cześć Igor Kasperek. Ale ty gruby jesteś toksyczny, AI cię wyjaśni. Mogę się napierdalać z AI. Dajcie mi AI, możemy iść na solo. Możemy iść na solo z AI. Czy ja mam coś jeszcze dzisiaj do powiedzenia? Kurwa. Tak, Konfederacja. Konfederacja, słuchajcie. Chłop z Konfederacji chce delegalizować Antifę. Zawsze tak jest, kurwa, z narodowcami jebanymi. Zawsze tak jest. Kozaczą, dopóki ktoś im lepy na ryj nie sprzeda. Kurwa. Zawsze tak jest z narodowcami, no. Doszło do czegoś, z czym w Warszawie do tej pory raczej się nie spotykaliśmy. No To tak, znaczy z zawsze eksplozją lewicowej- zawsze to prowaki nakurwiali lewaków. Aczkolwiek nie zawsze, bo też z protestów kobiet jest ładny filmik, jak chłop dostaje śmietnikiem na pizdę. przemocy politycznej. Na ulicach Śródmieścia Warszawskiego wczoraj doszło do ataku bojówkarzy Ojejku. lewicowej organizacji Antifa, ataku na przedstawicieli Ruchu Narodowego działającego w ramach Konfederacji, czyli działaczy, kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. I bardzo dobrze, kurwa, krótko z faszolami. Reprezentujących jedną z sejmowych partii. To są obrazki, które do tej pory kojarzyły nam się raczej z opowieściami z dwudziestolecia międzywojennego. Może mu przykro, a ty się śmiejesz. Mam nadzieję, że mu przykro. Mam nadzieję. Właśnie, co do wcześniejszego zarzutu o lekką toksyczność. Ja uważam, że są ludzie, którym warto robić przykrość. Których warto krzywdzić. Są tacy ludzie. Są ludzie, którym warto robić krzywdę. Jakąś, no nie? To nie jest tak, że nikt nie zasługuje na wpierdol. Nie jest tak.
nie jest tak. To nie jest tak, że nikt nie zasługuje na to, żeby się z niego nie śmiać. Na przykład myślę, że jak ktoś jest członkiem organizacji przestępczej żyjącej z pieniędzy, z publicznych pieniędzy, takiej organizacji jak na przykład Kościół katolicki, to można po nim jebać. I jak ktoś należy do Ruchu Narodowego i ktoś mu spuści w pierdol, to myślę, że nie będzie mi smutno z tego powodu, a nawet temu przyklasnę. Myślę też, że jeśli ktoś jest ekspertem telewizyjnym, opowiadającym o tym za pieniądze w mediach i zarabiającym na mówieniu pierdół o tym, że no będzie tak albo srak, ale ja jestem optymistą, no to można go podstawić pod ścianę i zrobić mu samerdakę. Myślę, że jak ktoś jest lewicowo-liberalnym, a przynajmniej kreującym się na takiego influencerem, osobą publiczną, być może pisarzem, a potem okazuje się, że głosuje na jebane konserwy, które aktywnie zabraniają Polkom dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, to można robić mu cyberbullying. Można mu robić cyberbullying. Za bycie kurwa debilem jebanym. albo z opowieściami o krajach na niższym poziomie demokracji. Słuchajcie, niższy poziom demokracji jest jak lewaki biją prawaków. Jak prawaki biją lewaków, to jest wysoki poziom demokracji. Niższym poziomie debaty publicznej niż to ma miejsce w Polsce. Do tej pory była to też narracja wykorzystywana raczej przez liberalno-lewicową stronę sceny politycznej, która z nabożną czcią wspomina prezydenta Adamowicza, która przypisuje... Co do chuja? Co do chuja? Co do chuja? Tak, Misza Miszka, Żulczyk sam się przyznał do głosowania na trzecią drogę. W wywiadzie chyba dla Onetu. Albo Wyborczej, nieważne, nie wiem dla kogo. No właśnie, pod erę spółdzielnia pączków z ananasem, czy oni ciągle nie napierdalają w demokrację? No to jest typowy prawicowy fikoł. Typowy prawicowy fikoł, który polega na tym, że jak my bijemy, good. Jak nas biją, to zdelegalizować, pobili nas, ojej, co teraz? To jest jak pies chowający się za nogą pana. To jest jak dziecko, które podeszło pacnąć drugie dziecko i schowało się za nogą swojej mamy. Dokładnie. Płaczą, bo przegrali. To jest tak samo jak z banami na Facebooku. Wolny rynek jest wolny, kiedy działa na ich korzyść. A kiedy dostają bana na wolnorynkowym, komercyjnym portalu społecznościowym, to wtedy jest źle i jest kurwa brak wolności słowa. prawicy szeroko pojętej aspiracje do tego, żeby przemocą rozwiązywać spory polityczne i żeby przemoc wykorzystywać do tego, by swoje cele osiągać. Wczoraj na ulicach Warszawy widzieliśmy coś On też jest swoją drogą punchable. Kurwa. innego. Widzieliśmy dwóch zamaskowanych działaczy lewicowej Antify, którzy z Mam nadzieję, że wylegitymowali się jako członkowie Antify. zaskoczenia, zza pleców zaatakowali dwóch działaczy Ruchu Narodowego. Oczywiście, że zza pleców. A członkowie Ruchu Narodowego atakują tylko i wyłącznie twarzą w twarz z taką samą, tylko wtedy, kiedy jest równa liczba zawodników po obu stronach. Wie to każdy, kto był na przykład na protestach kobiet. Używając gazu, używając pałek, wywołując poważne obrażenia fizyczne Bardzo dobrze. u naszych kolegów partyjnych, naszych zaangażowanych w pokojowe protesty rolników działaczy. Apelujemy, żeby takie metody spotkały się z jednoznacznym, zgodnym potępieniem całej Tak jak mówi tutaj Marcin Gajda. Jak ktoś jest Antifa, jak ktoś jest anty-Antifa, to znaczy, że jest faszystą. No ja się zgadzam.
sceny politycznej. Apelujemy do polityków lewicy, żeby odcięli się od Antify. Ja bym chciał, żeby przy takich tekstach zawsze pytano ludzi, co to znaczy jakby ta zbitka sylab Antifa, powiedz mi, mordo. I poparli postulaty Profa. delegalizacji tej organizacji i surowego ścigania wszelkich tego typu zachowań. Nie pozwólmy, żeby debata pomiędzy partiami sejmowymi, partiami parlamentarnymi, popieranymi Brzoskwinia, podoba mi się to granie kartą przemocy. Sami stosują przemoc pierwsi wobec kobiet, które potrzebują aborcji. Jest to gorsza przemoc niż raz dostać w pierdol. Zgadzam się. przez miliony Polaków odbywała się w drodze przemocy ulicznej, stosowania broni na ulicach polskich miast. Dobrze, kurwa, spuszczać w pierdol i patrzeć, czy równo puchnie. Czy spadną mi streamy i kanał za nawoływanie do przemocy? I nawoływanie do cyberbullyingu na wyborcach trzeciej drogi? Czy przemoc to nie prawo naturalne, mówi Swordy. Poladroid, no dobra, czy Konfederacja się odcina od ruchu narodowego, jak ruch narodowy robi dymy? Oczywiście, że nie. Ale mnie też bardzo w tym wszystkim bawi i to jest nie tylko polska specyfika. Traktowanie Antify? Kurwa. Jak jakiejś organizacji. No, w sensie... Tak, masz rację, Marysia. Chcę napierdalać ich w Simsach. Mam znajomych w Warszawie, którzy na marszach kobiet w 20 roku, właśnie na protestach, należeli do tak zwanej grupy sportowej. Jednego kolegę mam tam i jedną koleżankę i było tam jeszcze parę osób, których nie znam i z tego co słyszałem raczej nie chcę ich znać. Raczej osoby wykorzystujące przemoc fizyczną nawet w tym szczytnym celu, jakim jest napierdalanie faszoli. No to są osoby, które niestety nie są zbyt przyjemne w byciu i raczej też no z tego co mi wiadomo, oczywiście nie mówię, że wszyscy, te które ja znałem były bardzo spoko osobami, ale też no są wśród nich osoby, które nie chcę powiedzieć, że się niewiele różnią od tych, z którymi się napierdalają, ale no raczej nie byłyby w kręgu moich znajomych, gdybym je poznał. Tak jak mówię, nie wszyscy, te, które znałem osobiście, były bardzo spoko osobami. Natomiast no nie zmienia to faktu, że ja miałem to poczucie takie i chyba mówiłem o tym wielokrotnie tutaj, a przynajmniej w grudniu, że właśnie w dniu tego największego marszu, że jak było tak, że marsz natrafił na kordon policji na Żoliborzu i poszło info od organizatorów, że teraz zawracamy i idziemy w drugą stronę, to było takie... Kurde, to było takie odbierające chęć do czegokolwiek, no nie? Odbierające chęć do czegokolwiek. I wtedy miałem takie poczucie, że naprawdę, że to może zabrzmieć źle, ale że byłoby lepiej, chyba, gdyby na tych protestach było coś w rodzaju czarnego bloku, jakiegoś takiego czoła, gotowego napierdalać się z policją, albo przynajmniej ruszyć na ten kordon policji i jakby pogodzonego z tym, że spędzą 4-8 na dołku w kiepskich warunkach.
Ja jestem pizdą, więc kim ja jestem, żeby się wybijać przed szereg. Jestem pizdą bez kondycji, ale kurde, no to nie jest tak, że przemoc jest czymś, co ja osobiście zawsze potępiam. Wydaje mi się, że czasami przemocowa reakcja jest uzasadniona. Tak bym to powiedział. Joanna Alabaster też tam była i też mi odebrało chęć do czegokolwiek. Brzoskwinia. Masz rację, Wojtek, ale w sumie oni by was pobili dotkliwie. Policja, która jest chujowa, bo nie ma oporów i uzbrojona kontra cywile. No ale wydaje mi się, że w takich zamieszkach ona nie skupia się na wszystkich, tylko właśnie na tych, nie wiem, jakby mam mało doświadczenia w zamieszkach. Wziąłem w nich udział raz i byłem wtedy z siebie bardzo dumny, bo w przypływie adrenaliny przekroczyłem swoje granice odwagi i następnego dnia czułem, że zachowałem się jak trzeba i że byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Było super. To było super uczucie. Czułem, że dla niektórych to może być wręcz uzależniające. Brzoskwinia, chodzi mi o to, że ludzie mogli nie być przygotowani. Tak, to prawda, zgadzam się. Też pamiętam, że raz na proteście kobiet, który był pokojowy, ja zacząłem rzucać w radiowóz jakimiś chyba jajkami, które miałem pod ręką i jakiś chłop podszedł do mnie i mówi: przestań, bo jak sprowokujesz policję, to policja zacznie napierdalać ludzi, którzy nic nie zrobili. I ja wtedy miałem takie: no mądry chłop, dobrze mi powiedział. Więc tak. No myślę, że to jest bardzo zniuansowana sprawa, aczkolwiek no to z przemocą mam tak jak z piractwem. To nie jest tak, że jestem w stanie to jednoznacznie potępić, no nie? Są sytuacje, w których przemocy przyklasnę. Ja na przykład pamiętam, że jak wybuchła wojna w Ukrainie, to ja byłem bardzo mocno zdania, że NATO powinno zainterweniować i napierdalać ruskich. Natomiast no, to jest opinia i zdanie oparte głównie na jakichś tam emocjach, a nie na racjonalnych przesłankach. I jak są inni ludzie, którzy odpowiadają mi, że to byłaby eskalacja zbytnia, która mogłaby się zakończyć, kurwa, nawet konfliktem nuklearnym, no to ja nie mam argumentu, żeby to odeprzeć. Moje zdanie na temat tego, czy NATO powinno interweniować w Ukrainie, to jest takie samo zdanie, jak widziałbyś, że duży chłop bije małego chłopa albo kobietę. No jakby siłą rzeczy wiesz, że jeśli ktoś jest w stanie, być może ty, zainterweniować, to powinien tego typa szybko spacyfikować, no nie? Więc tak, moja geopolityczna analiza i strategia jest oparta tylko i wyłącznie na tym. Więc no też jak ktoś mówi, że to byłby durny pomysł, no to tak jak mówię, nie mam kontrargumentu. Aczkolwiek myślę, że człowiek jako człowiek, ja jako ja i wy jako wy, ma prawo pozwolić sobie na kierowanie się emocjami. I to też mnie zawsze wkurwia w takim dyskursie publicznym, sprowadzanie jakiejś emocjonalności i kierowania się emocjami do czegoś nagannego. I taka dychotomia między tym, co emocjonalne złe, a tym, co racjonalne dobre. To tak nie działa. Ta dychotomia jest przede wszystkim fałszywa. Nie ma takiego podziału. Tak uważam. Kochani, jest 9:05. Przyznam się wam, że ja jestem w tym tygodniu Bartolomeus. Z przemocą jest tak, że kiedy jest radykalna grupa, to umiarkowana grupa wygląda rozsądniej i łatwiej przepchnąć umiarkowane postulaty. No to trochę jak z oknem Overtona, no nie? Słuchajcie, jest 9:05. Ja przyznam wam, że jestem w tym tygodniu w jakiejś kiepskiej formie niedospanej, więc będę powoli kończył dzisiaj. Wczoraj był gość, więc rozmawialiśmy do 10:00, czyli 2 godziny. Emmet, jako duży chłop, to powiem, że zawsze byłem ochrzaniany za bronienie się.
i według takich nauczycieli powinienem dać się napierdalać, bo jestem większy. Brzoskwinia, emocje są potrzebne i ważne. Jak schowasz emocje, wtedy jest słabo. Najlepsze wybory są wtedy, kiedy myślisz rozsądnie, ale łączysz to z emocjami. No, myślę, że to jest bliskie mi stanowisko. Rozbójnik Rumcaj, zdaję chociaż muzyczkę na koniec. Tak, tylko dokończę, że jestem w tym tygodniu jakoś w kiepskiej formie, więc będziemy powoli kończyć. Dupniemy muzyczkę na koniec. Dziewic, bronienie się to nie jest to samo co napaść. No tak, zgadzam się, ale czasami napaść też w szerszym kontekście może być bronieniem się, wiesz, jakby gdyby na Marszu Kobiet był czarny blok, to ci ludzie by się nie bronili, oni by zaatakowali kordon policji, żeby marsz mógł przejść. To nie byłoby bronienie się stricte. W telewizji byliby opisani jako agresywni napastnicy atakujący służby policyjne, no nie? A w szerszym kontekście to nadal byłoby bronienie się. To byłaby pięść społeczeństwa skierowana w stronę opresyjnego aparatu państwa, no nie? Więc tak. Piosenka, słuchajcie, piosenka. Piosenka będzie. Dobra. Zanim puszczę piosenkę, napiszcie mi w komentarzu komentarz o treści przemoc. Napiszcie mi w komentarzu komentarz o treści przemoc. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subach, jak nie subujecie. I co? I tyle. I puszczałem piosenkę. Lecz nie ja. Dziękuję, Joanna Słota. Bardzo mi miło. Ej, to też jest najgorsze. Nie mów, to niemożliwe. Nie patrz naiwnie tak. Każdy ma swoje imię. Każdy ma serca dwa. Lecz nie Dobrze mówisz, Avatar DM. Rosja też się broni przed ukraińskim nazizmem przecież. wiesz, co chcesz. Wszystko weź. Lord Vader, ty! Tylko mam. Wiesz, co chcesz. O kurwa, muszę zrobić sobie jakiegoś mema, zostawić to z tą sceną z Rogue One. Weź. Co tylko mam. Wiesz, co chcesz. Nawet deszcz. To ja dziękuję wam za obecność. Osób wiatr. Nie mam nic do stracenia. Nie mam nic oprócz ciebie. Nie mów mi do widzenia. Nie zabierz To jest piosenka o kradzieży w Rossmanie. przy mnie bądź. Zawsze bądź. Wiesz, co chcesz. Wszystko weź. Co tylko mam. Wiesz, co chcesz. Nawet No pewnie Maciek Folta, że na tle Martyniuków Szaza to całkiem niezłe Italo disco. wiesz, co chcesz. Wszystko weź. Co tylko mam. Wiesz, co chcesz. Nawet deszcz. I tak jak tutaj zauważa Paweł Krzysztof Kołodziej, może to być niezły taki relikt czasów lat 90. Cześć Drakana, do zobaczenia. Wiesz, co chcesz, wszystko weź. Co tylko mam, wiesz, co chcesz. A ten chłop, co tam się do niej uśmiechał, potem też występował w Disco Relax, tańcował i śpiewał jako Norman. Marcin Gajda, czy puszczę kiedyś jakiegoś punk rocka? Myślę, że tak.
kurwa, chłop romansuje z babą, a ludzie nie mogą kupić bułek. O nie, Voyager polskie dziewczyny nie puszczę, kojarzę to. To jest tak śliskie. Ale to była piękna scena. Bochen i kwiatki. Wiesz co chcesz. Wiesz co chcesz. Wszystko weź. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten teledysk był śmieszny do tego Voyagera i polskich dziewczyn. Avatar DM mogę puścić jutro, jak nie zapomnę. Dobrze, kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Pamiętajcie o komentarzu o treści przemoc. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym na Patreonie, na Patronite i bezpośrednio przez YouTube'a. Do zobaczenia. Hejka. Julo, to jest ciekawy pomysł, ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł to jest. Ciekawy. No.